Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was. Musicie zrozumieć, że aby pozostać w jedności, musicie najpierw świadomie zdecydować się na przyjęcie woli Bożej w życiu każdego z was jako jedynej drogi zbawienia. Miłość Boża nie jest słowem, ani czynem, ani dziełem, jest to całkowite i absolutne zespolenie osoby ze swoim Stwórcą w ciągu dzieł i czynów na podobieństwo swojego Stwórcy. Umiłowani, nadeszła chwila, w której człowiek nie może wyobrazić sobie jutra jako czegoś odległego. Dzień rozwija się bez dostrzegania go przez człowieka, słońce wschodzi i księżyc zachodzi bez słońca, czas stał się chwilą, ustępując miejsca znakomitej chwili. W ewolucji chwili ludzkość jest owinięta w ciągłe przychodzenie i odchodzenie wiedzy, modernizmów, technologicznej konkurencyjności, fałszywych idoli współczesnej muzyki, którzy prowadzą was na ciemne ścieżki szatana. Wszystko to wybucha w codziennym życiu moich dzieci, wypierając boską miłość, a w jej miejsce, co widzę jako matka. Pustego człowieka bez uczuć, napełnionego przemocą wobec wszystkiego, co oznacza życie, tak, życie. Wróg duszy nie grasuje, on atakuje każdego w szczególności i wchodzi ostro, burząc wszystko, co należy do mojego syna i co pozostaje z mojego syna w człowieku. Umiłowane dzieci, módlcie się za Bliski Wschód, przemoc staje się powszechna, niewinni cierpią jeszcze bardziej i ta przemoc przenosi się na inne kraje Europy. Żyjecie w chwilach poprzedzających wielki akt miłosierdzia mojego syna, w chwilach poprzedzających badanie przez mojego syna sumienia, uczynków, działań i zachowań każdego człowieka. Mój syn przyjdzie wkrótce, jego drugie przyjście jest nieuchronne dla ludzkości, chociaż to przyjście nie nastąpi bez uprzedniego oczyszczenia człowieka przez niego samego. Nie lękajcie się, czekajcie, czekajcie z miłością i tęsknotą na drugie przyjście mojego syna. Moje zastępy niebieskie pozostają nad wami, strzegąc was w takiej mierze, w jakiej wy na to pozwalacie. Sumienie musi pozostać zjednoczone z Duchem Świętym, aby człowiek był godny mojego syna. Umiłowani, jako matka pragnę, aby wszyscy byli uczestnikami boskiej chwały, mimo to, mój ból wzrasta nieustannie widząc, jak wielka część moich dzieci odwraca się. Wiem, że jedni zobaczą, a inni nie zobaczą chwały, cierpię z tego powodu. Mój syn przybywa przed człowiekiem. Wzywam was, abyście się przygotowali, odrzucając wszystko, co jest sprzeczne z otrzymanym dziedzictwem, przykazaniom. Syn mój zbliża się, chwała syna mojego jest bliska, a świt człowieka ku nowemu niebu i nowej ziemi, jest odległy o chwilę. Tron mojego syna będzie świecił bardziej promiennie niż w samej godzinie jego w niebo wstąpienia do nieba, bo on przychodzi i zstępuje dla swojego ludu i nie będzie miary dla jego miłości i jego miłosierdzia. Całe stworzenie uzna swego Pana, każdy człowiek padnie na kolana, nawet jeśli nie żyje pod światłem miłości mojego Syna. Ziemia i cały wszechświat zadrży, gdy Król Królów i Pan Panów przedstawi się ze swoimi ukochanymi miriadami cherubinów, serafinów, tronów, dominiów, cnót, mocy, księstw, archaniołów i aniołów, którzy jednym głosem będą wołać: Któż jest jak Bóg? Wszystko, co zostało stworzone przez Ojca, będzie wiedziało, że nadeszła godzina, wody się poruszą, gwiazdy będą widoczne, że zmieniają miejsce, cała ziemia się zatrzęsie, natura, połączona w całkowitej harmonii z boską wolą, odnowi się, aby złożyć swoją największą ofiarę temu,
który przychodzi na swój tron chwały i majestatu. Moje dzieci, tylko człowiek będzie się bał, ponieważ nie odpowiadał należycie miejscu, które mój Syn mu zapisał. Tylko człowiek będzie czuł się niegodny przed aberracjami popełnionymi przez siebie przeciwko samemu życiu, a tym samym brakiem korespondencji z moim Synem. Wszystko, co istnieje, ujrzy boską chwałę i wszystko, co pozostaje bezwładne, nawet to, co jest bezwładne, pozna, że boskość zstępuje w chwale i majestacie. Nowy, pełen blasku świt boskiej pełni dotrze do każdej istoty ludzkiej, usłyszycie wasze imiona wymawiane przez mojego Syna, ci, którzy zostali zapisani w Księdze Życia, zostaną wezwani, zostaną przedstawieni przez wszystkie niebiańskie zastępy, aby mogli cieszyć się oczyszczoną ziemią. Ci, którzy nie żyli w woli Bożej, te dzieci zginą w jeziorze ognia, a ja jako matka, cierpię z tego powodu. Moje ukochane dzieci, wołałam do was z naciskiem, abyście odnowili się wewnętrznie, aby te serca kamienne były chętnie przemienione w serca z ciała. Widzę tak wielu ludzi chodzących pusto po ziemi, będących imitacją tych, którzy zostali zawładnięci przez zło. Moje ukochane dzieci, nie czekajcie, to jest chwila, a chwila jest tylko mruknięciem oka. Pokój czeka na człowieka, to, co było długo oczekiwane, od nowa czeka. Nie cofajcie się, nadal umacniajcie wiarę, brońcie niewinnych. W każdej chwili mój Syn przemawiał do swego ludu przez swoich proroków, a ja wzywałam ludzkość przez moje wierne narzędzia. Moi umiłowani, ludzkość jest w wylewności i wielka przemoc zapowiedziana w Ewangeliach na czasy ostateczne jest na ziemi. Ta chwila jest decydująca dla dusz i delikatna dla Kościoła mojego Syna. Jest on całkowicie oblężony i szybko zbliża się schizma, tak jak zło szybko opanowuje ludzkość. Wielka plaga neuronów kieruje człowiekiem, opanowała myśli, pracę i działanie istot ludzkich, ich sumienie i podświadomość, a istota ludzka reaguje gniewem. Człowiek odłożył na bok reagowanie jak człowiek, jak dziecko Boże, a oddał się w ręce działań szatana i jego sprzymierzeńców, dając wolną rękę swoim najbardziej podstawowym instynktom. Ludzkość chce bronić tego, co nie jest do obrony, grzech. Nie da się go obronić, jest działaniem przeciwko woli Bożej. Umiłowane dzieci, wy dobrze wiecie, że odmawianie różańca świętego stosowane właściwie, medytowanie każdego słowa i życie nim w sercu, jest wielką profilaktyką, błogosławieństwem i ochroną, jest tarczą ochronną przed złem, jeśli osoba ludzka żyje w ramach woli Bożej. Moje dzieci muszą przekształcić się w posłańców dla swoich braci i sióstr, i informować ich o strategiach szatana przeciwko ludowi mojego Syna. Moje dzieci muszą stanowić część ewangelizatorów czasów ostatecznych, chociaż czas przestał być czasem, jest tylko chwilą. Dokładnie odnoszę się do tej, w której żyjecie. Umiłowane dzieci, wkrótce słońce wyemituje rozbłysk, który dotrze do ziemi. Umiłowane dzieci, znaki są jasne i nawet jeśli chcecie je ukryć, one mówią same za siebie. Nie martwcie się, gdy jesteście prześladowani, nie martwcie się, że jesteście źle informowani, oczerniani i szkalowani, nawet mojego Syna nazwali Belzebubem. Zwykły człowiek zobaczy na własne oczy spełnienie zapowiedzi domu ojcowskiego i tylko wtedy, kiedy podniesiecie ręce do głowy lamentując, że nie posłuchaliście wezwań nieba, podanych z myślą o tym, abyście dokonali w sobie tej zmiany, o którą raz po raz błaga was mój Syn, i w ten sposób zostaniecie nawróceni. Moi ukochani, bądźcie świadomi, że każdy z was jest żywym ołtarzem,
który niesie mojego Syna i Jego Ducha Świętego i musicie być obrazem i podobieństwem Boga, nie zasmucajcie Go postępując inaczej niż On was o to prosi. Mój Syn pragnie ludzi świętych, którzy Go kochają i poświęcają się Mu bez rezerw i miar, i którzy zwalczają zło boską miłością, będąc znakiem nowego świtu. Jest to chwila, w której każdy z was powinien przynieść boskie przesłanie i w ten sposób ostrzec waszych braci i siostry, wasze rodziny i ludzkość, aby nie pozostali uśpieni. Nie lękajcie się, moi aniołowie, wasi bracia w podróży, pozostają przy was. Ludzie zrodzeni z mojego łona i z mojego serca, proszę was o intensywną modlitwę za Stany Zjednoczone i Rosję. Moi ukochani, idźcie odwiedzić mojego Syna, aby łaska Ducha Świętego ogarnęła was i to On pracuje i działa w każdym z was i przez każdego z was, dla dobra ludzkości. Rządy zagarnęły to, czego potrzebują, aby zdominować ludzi i podporządkować sobie niewinnych, komunizm przeniknął, smok się budzi. Umiłowany ludu mojego Syna i mojego niepokalanego serca, każdy wysiłek przynosi korzyść, bądźcie powodem radości i dziękczynienia w waszych domach, niosąc w każdym z was prawdziwą miłość i przebaczenie, które posiada tylko ten, kto zna i kocha mojego Syna. Zapraszam was do przyjęcia mojego pokoju i w wewnętrznej ciszy słuchajcie mojego Syna, wszyscy bądźcie okryci moim płaszczem i moją matczyną miłością. Moje błogosławieństwo jest dla wszystkich moich dzieci, bez różnicy. Matczyna miłość płynie z mojego serca dla wszystkich moich dzieci. Niech moje błogosławieństwo będzie w was światłem, które oświetla drogę prawdy i zbawienia.